Dziś będzie o tak, kolorowo. Nie mając doświadczenia ani wiedzy wykraczającej poza naprawdę podstawową wiedzę zaczerpniętą z internetu, kupiłem listwę LED, bo mi się śpieszyło i nie starczyło czasu na głębszy research. Listwa jest spoko, powiedziałbym nawet, że jestem zadowolony, jednak chciałbym prosić Was o pomoc w ocenie tego zakupu, bo chcę kupić jeszcze jedną taką listwę i być może polecicie mi coś lepszego. Przy okazji powiem Wam, co mi się w tej listwie podoba, a co do czego mam wątpliwości. Zacznę od tego, do czego ta listwa właściwie jest mi potrzebna. Wymyśliłem sobie, że będę robić filmy na YouTube, a nie mam profesjonalnego studia, tylko średnio ciekawy pokój za sobą, więc postawiłem na zwykłe białe, rozwijane tło fotograficzne. Jednak samo w sobie jest ono dosyć blade i nieciekawe. No i tu pojawił się pomysł listwy LED, bo taka listwa w teorii daje możliwość podświetlenia tła na wiele różnych kolorów i osiągnięcie kilku ciekawych efektów. Gdy jednak zabrałem się za research, odkryłem, że listwy tego typu nie są tanie. I pewnie nie byłbym sobą, gdybym nie postanowił trochę przyoszczędzić. Pomyślałem, że po co płacić kilkaset złotych za coś, co na AliExpress można kupić za złotych 50. Zaszalałem, kupiłem od razu dwie. No i nie pierwszy raz w życiu przejechałem się nieco na takiej kalkulacji. Bo listwy z AliExpress owszem świecą, ale pomijając ich plastikowość i kiepską jakość wykonania, a także brak bardziej zaawansowanych funkcji, to świecą przede wszystkim bardzo słabo. Przynajmniej te, które ja kupiłem. Na tyle słabo, że nie wystarczyło to do spełnienia podstawowej funkcji, do jakiej ich potrzebowałem. Dla porównania, tak świeci tło podświetlone dwoma listwami LED z AliExpress, ustawionymi na pełną moc. W tym trybie rozładowują się one błyskawicznie, a do ich naładowania z jakiegoś powodu nie można użyć ładowarki z 7-letniego Samsunga. Trzeba użyć załączonego kabelka USB na USB-C lub starszego typu ładowarki. Podczas oczekiwania na lampy z AliExpress upłynęło trochę czasu, lampy przyszły, nie sprawdziły się, a ja chciałem już rozpocząć pracę nad filmami. Tym razem postanowiłem, że kupię coś solidnego. Po obejrzeniu kilku filmików na YouTube, bo nie jest ich tam wiele na ten temat, ograniczyłem wybór do dwóch modeli: Amaran PT4C oraz GVM BD45R. Obie te lampy mają na pierwszy rzut oka podobne parametry, takie jak wymiary, odwzorowanie kolorów, przynajmniej na papierze, funkcjonalności, takie jak efekty specjalne, czy też sterowanie z aplikacji. Na podstawie opisów i krótkich recenzji tych lamp funkcjonalność ich wydała mi się bardzo podobna, może z lekkim wskazaniem na lampę Amaran. Również dostępność tej lampy w polskich sklepach jest lepsza, bo lampa GVM dostępna jest jedynie na Amazonie i na AliExpress. Tak czy owak obie wydają się w zupełności nadawać do moich amatorskich potrzeb, ale priorytetem dla mnie była jasność lampy, a lampa GVM ma większą moc, więc wyobrażam sobie, że teoretycznie ma też większą jasność. No i przede wszystkim lampa Amaran jest dużo droższa od lampy GVM. Na tyle droższa, że postanowiłem znów nieco zaryzykować i kupić ten mniej dostępny produkt. Produkt przychodzi w eleganckim, kolorowym kartonie. Wewnątrz znajduje się sprawiająca dobre wrażenie torba czy futerał do przechowywania lampy. Mieści ona zasilacz wraz z kablem, dwie ładowarki do akumulatorów oraz dwa akumulatory pozwalające na używanie lampy bez podłączenia do sieci. Akumulatory do lampy podłącza się w dość prosty sposób poprzez naciśnięcie przycisku i nasunięcie akumulatorów na dwa wystające bolce. Przy odrobinie wprawy można to zrobić jedną ręką. Dużą zaletą tej lampy są według mnie właśnie wyjmowane baterie. W lampie Amaran bateria jest wbudowana, a nie jestem pewien, czy używanie wbudowanej baterii podłączonej stale do sieci jest dla tej baterii zdrowe i pożądane.
W przypadku lampy GVM nie muszę się tym stresować i zakładam, być może niesłusznie, że dzięki temu, że baterie nie są stale podłączone do sieci, ich żywotność będzie dłuższa. W zestawie znajduje się jeszcze oczko z gwintem 1/4 cala, umożliwiające np. powieszenie lampy na karabinczyku. Jest też instrukcja obsługi i jakiś certyfikat jakości. Tak więc teraz, gdy nagrywam gadającą głowę, lampa jest podłączona bezpośrednio do sieci. Natomiast gdy chcę zabrać ją w teren, bądź po prostu przenieść do innego pokoju, wkładam baterię i mogę działać. Nie sprawdziłem, na ile starczą naładowane w pełni baterie, natomiast używałem tej lampy już poza studiem przez 4 godziny i bateria na wyświetlaczu pokazywała zużycie mniej więcej 1/3. Front lampy, a także czarne elementy z boków i z tyłu są plastikowe. Ale wydaje się, że jest to plastik, jak to się mówi, dobrej jakości. Na pewno jest zupełnie inny niż ten w budżetowych lampach z Ali. Natomiast tył lampy chyba w większości wykonany jest z jakiegoś stopu aluminium, bo jest wyczuwalnie chłodniejszy w dotyku od plastikowych elementów i ma lekko metaliczny połysk. Po obu stronach lampy jest gwint żeński 1/4 cala, umożliwiający przymocowanie lampy do akcesoriów dysponujących gwintem męskim 1/4 cala. Na stronie producenta jest też pokazana gama akcesoriów umożliwiająca łączenie wielu takich lamp ze sobą. Może mieć to znaczenie dla profesjonalnych fotografów bądź twórców treści, bo lampy te mogą działać synchronicznie w trybie Master-Slave. Na plus jest też wysoka jasność tego urządzenia. Producent podaje tu wartość 750 luksów z odległości 1 metra i prawie 2200 luksów z odległości pół metra. Nie sprawdzałem tego, natomiast jest wystarczająco jasno na moje potrzeby. No i lampa ma 45 W, więc musi być jasno. W studio używam jej na 90 do 100% jasności, w zależności od koloru, natomiast do posiedzenia w szklarni w nocy wystarczy w zupełności 10%. Kolejnym plusem jest szeroki zakres temperatury barwowej. Możemy ustawić temperaturę pomiędzy 2700 a 10 000 kelwinów. Pozwala to na użycie lampy w zależności od potrzeb i okoliczności, również przy innym sztucznym świetle. Kolejną fajną opcją, na której w zasadzie nie zależało mi, ale jak już się pojawiła, to chętnie z niej korzystam, są różne efekty świetlne, które można w tej lampie włączyć. Zaprezentuję Wam teraz krótki pokaz funkcji, efektów i możliwości sterowania tą lampą za pośrednictwem aplikacji. W przybliżeniu zajmie to około 7-8 minut, więc jeśli wyda Wam się to nudne, śmiało przywincie do przodu.
studio używam lampy w pozycji leżącej do podświetlenia tła, ale łatwo jest też dostosować lampę do pozycji stojącej. Zrobiłem to przy pomocy małego stojaka oświetleniowego. W tym celu musiałem wymienić oryginalną śrubę Fi10 na śrubę 3/8 cala, pasującą do redukcji w standardzie, jaki mamy w lampie, czyli 1/4 cala. Całość jest stabilna, pomimo stosunkowo dużej wagi tej lampy. Taki zestaw można używać w wielu codziennych, niekoniecznie profesjonalnych zastosowaniach. Tak się składa, że w szklarni nie mam gniazdka elektrycznego i niespodziewanie trochę ta lampa znalazła też drugie, równorzędne do studyjnego zastosowanie. No i teraz czas na zastrzeżenia i wady, jakie zauważyłem, czyli może już nie być tak kolorowo, jak na początku. Nie wiem, czy to wada, raczej coś, co budzi mój niedosyt, w tym sensie, że może wybierając inny produkt, na przykład lampę Amaran PT4C, miałbym w tym aspekcie lepsze doświadczenia i lepszy produkt. Chodzi mi o płynność przejścia kolorów. Jak widzicie, zauważalne jest zapalanie się i gaszenie poszczególnych kolorów w miarę przepływania barw wzdłuż tej lampy. Nie mam pojęcia, czy to już jest szczyt możliwości i inne produkty nie oferują w tym aspekcie niczego więcej, natomiast patrząc na moją obudowę komputerową, to przejście tych kolorów tam wydaje się bardziej płynne. Domyślam się, że chodzi tu o ilość i gęstość upakowania tych diod LED w listwie. Drugą wadą, o której w zasadzie na początku już wspomniałem, jest kiepska dostępność tej lampy w Polsce, a także ogólnie lokalizacja produktu. Wyobrażam sobie, że może to, choć nie musi, mieć przełożenie na łatwość składania reklamacji oraz oczekiwania na jej rozpatrzenie. Pocieszam się jednak tym, że lampę kupowałem na Amazonie, a nie na AliExpress. Co do lokalizacji produktu, to o ile wtyczka akumulatora jest w standardzie europejskim, o tyle wtyczki ładowarek są w standardzie amerykańskim. Ten problem, czyli amerykańskie wtyczki, udało mi się rozwiązać dosyć łatwo za pomocą dwóch przejściówek za złoty 50 zł. Choć idealnie i tak nie jest, bo ładowarki w tych przejściówkach pod ciężarem akumulatorów trzymają się na słowo honoru, ale się ładują. Jednak najbardziej irytująca jest dla mnie aplikacja do obsługi tej lampy. Kilka prób zajęło mi sparowanie lampy z aplikacją. Nie do końca intuicyjnie się to robi. Trzeba najpierw w menu lampy doklikać się do miejsca, gdzie jest ustawienie Bluetooth, tam zresetować to ustawienie Bluetooth. Tak jakby nie dało się tego zrobić jak w innych urządzeniach poprzez na przykład przytrzymanie konkretnego przycisku przez kilka sekund. Jednak i tu, pomimo że teoretycznie zrobiłem wszystko według instrukcji, nie do końca wszystko działało. Na szczęście, po kilku minutach i w nie do końca jasny dla mnie sposób, wreszcie udało mi się sparować lampę z aplikacją i od tamtej pory wszystko działa. Wróć. Tak chciałem właśnie powiedzieć, że od tamtej pory wszystko działa, natomiast robiąc ten filmik, postanowiłem jeszcze raz prześledzić kroki parowania urządzenia z aplikacją, w związku z czym usunąłem lampę z aplikacji i zacząłem dodawać ją ponownie. Aplikacja od tamtej pory ma regularnie problemy z nawiązywaniem połączenia z lampą. Czasem jej się to udaje, czasem nie. Od czasu do czasu aplikacja wyświetla komunikaty o braku połączenia z lampą, o konieczności włączenia lampy, pomimo że lampa jest włączona, a także o konieczności wyczyszczenia pamięci podręcznej aplikacji. Odinstalowanie aplikacji i ponowne jej zainstalowanie nie rozwiązuje problemu, natomiast udaje się go czasem rozwiązać poprzez usunięcie urządzenia z aplikacji i ponowne jego dodanie. Tak więc da się używać aplikacji do obsługi tej lampy, jednak wymaga to trochę cierpliwości. Miałem już sytuację, gdzie w obliczu problemów z łącznością lampy z aplikacją decydowałem się na ręczne uruchomienie lampy z menu w urządzeniu, żeby zaoszczędzić sobie czasu i nerwów. W samej aplikacji również można by poprawić kilka elementów. Na przykład wybór koloru RGB może być dokonany z palety bądź za pomocą suwaków, natomiast nie można wpisać wartości liczbowych z klawiatury. Przy szerokim zakresie liczbowym do wyboru ustawienie właściwej wartości jest problematyczne. I skoro już o kolorach mowa,
to nie jestem pewien, w jakim stopniu są one prawidłowo odzwierciedlane przez tę lampę. Przykładowo, kolor pomarańczowy według palety RGB wygląda tak, a tło podświetlone tymi samymi wartościami RGB wygląda tak. Tak jak za mną. Poza tym kolory spoza skraju palety wydają mi się blade. No ale kolory nie są moją mocną stroną, więc być może wszystko jest jednak ok. Ostatnią, maleńką i być może nieco urojoną łyżką dziegciu jest pochodzenie tej lampy. Mianowicie jest to produkt chiński. I to nie tylko wyprodukowany w Chinach, jak pewnie większość tego typu lamp, ale też sprzedawany bezpośrednio przez firmę chińską. Nie mam nic przeciwko produktom chińskim, bo to nie pochodzenie, a budżet produktu decyduje o jakości tego produktu. Ale przez to, że jest to produkt chiński i sprzedawany przez chińską firmę, mam trochę wrażenie, jakbym mimo wszystko kupił go na AliExpress. Być może niepotrzebnie wywołuje to u mnie jakieś skojarzenia z ostatnimi zakupami na tym portalu. No ale dobra, są też jakieś obiektywne minusy tego faktu, na przykład takie. Podsumowując, jestem zadowolony z zakupu. Mogę sobie zmieniać tło, jak widać. Jestem na tyle zadowolony, że rozważam zakup drugiej takiej lampy, aby używać ją w studio do podświetlania tła z boków, z dwóch stron, bądź różnymi kolorami, a także poza studiem. Co sądzicie o takim pomyśle? Podświetlenie z dwóch stron, różnymi kolorami? Czy macie jakieś doświadczenia z podobnymi produktami i moglibyście mi coś doradzić? Może powinienem zwrócić uwagę na jakieś aspekty, o których tu nawet nie wspomniałem. A, i jeszcze jedno. Czy ktoś mógłby mi doradzić, jak to cudo mógłbym zawiesić sobie nad stołem, bo chciałbym używać tej lampy również do prezentacji elementów leżących na stole, oświetlonych światłem z góry. Lampa z tyłu po środku posiada takie mocowanie, natomiast lampa jest stosunkowo ciężka i nie bardzo wiem, jak ją zamocować nad stołem. Dziękuję za obejrzenie mojego kolejnego filmu. Mam nadzieję, że okaże się on dla kogoś przydatny i pomocny. Nawet nie wiem, jak tu ustawić RGB, chyba nie ma takiej opcji.